Witamy wszystkich, witamy. Całą naszą godzinkę witamy serdecznie. Witamy wszystkich, witamy. Zapraszamy na dziwne opowieści, dziwnej treści. Nie do wszystkich one są. Są to opowieści bajeczkowe, swój paproci, żwirek i muchomorek tam wystąpi. Z gumijak przygotowany, jakby co. Mama wczoraj była na grzybach i leciała do paproci. Bo ją pająk napadł. Leciała, wszystkie jaszczurki pobudziła, wszystkie komary, kurde, później tam była plaga cała. No, na cały las krzyczałam. No toś na wszystkich wygoniła. Nie. Było. Beatka ją słyszała, nie wiem, jak ona tam była, chyba 5 kilometrów dalej, kurde, ją słyszała w tym lecie, jak krzyczy. Bo no myśleli, że niedźwiedź w lesie, wszyscy. Na niedźwiedzia miał żel pieprzowy. Nic innego. Dobrze, że nie pomyliła niedźwiedzia ze mną, bo on miał żelem popryskany. O Boże, Boże. No i tak. I chciałam wam powiedzieć tak, po tych grzybach, żeśmy byli, i to jest własnego doświadczenia, bo używamy tu też tej oliwy magnezowej, nie? Co ty pokazywałeś tam na kanale. I pierwszy raz mi się takie coś przydarzyło. My się położyli, bośmy byli zmęczeni. Ja chciałam wstać, ale żeby w udzie z przodu dostać takiego skurczu, to w życiu nie dostałam. Ja nie wiedziałam, co to jest najpierw. I Jezus, jak mnie to boli. Ja zaczęłam wrzeszczeć. Geras musiał lecieć. Ja mówię, szybko oliwa magnezowa. Chyba 10 psiknięć dałam. I smarowałam to i wiecie co, to jest normalnie cud. Tak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ból przeszedł. No. Już to nadepnąć, ale to był ból. Ja to sunę. Niemożliwe. Ja jej ciągnika przynieść, to nie chciała. No. Ja będę chciał wszystko smarować. Bo mnie dzisiaj wszystko boli. Po tej robocie. No właśnie chciałam powiedzieć, jakbyście tak chcieli iść do tego w białym fartuchu na badania, abyście tam nie chcieli iść, to możecie iść na lotnisko, bo tam was prześwietlą, zeskanują i jak powiecie o takim białym proszku, to jeszcze kolonoskopię za darmo wam zrobią. No to tyle. I teraz przechodzimy już do takich przyziemnych rzeczy. No, przyziemne, nie przyziemne, ale dobrze. Nadziemnych. Tak. I teraz chciałam wam powiedzieć i w ogóle przeczytać, bo to jest też ważne, o poduszce od Trinesa, którą wtedy mieliśmy. 3 lata temu ją mamy. Ja jeszcze w życiu nie musiałam, że tak powiem, potrząsać nią. Jak wstanę, tak jest z powrotem. Nic się nie robi z nią, ani deformacja, nic. A my ją mamy 3 lata już. No do mnie to było jak zbawienie. Cud. Trzeba to przypominać. I przypominamy to, tak. Non-stop komentarze się przewijają. A gdzie to kupić? A gdzie to szukać? I to jak tak to działa, no. nie? I tak dalej. Więc tu no, krótkie takie powiem, że poduszka kopiuje nam kształt naszej głowy, wagę i temperaturę. Układa kręgosłup ogólnie w anatomiczny sposób. Bo nasza głowa waży 6, 7 albo 8 kg. Jest ciężka jak arbuz. I jeżeli nie ma prawidłowego podparcia, bo mamy poduszkę na przykład z pierza lub silikonu, to głowa nasza wisi i rano mamy dyskomfort i nie wysypiamy się. Wstajecie bez energii, a tu idealnie podpiera nam kręgosłup szyjny. Latem się człowiek nie poci, a zimą nie marznie, bo utrzymuje stałą temperaturę 36,6 lub 36,7. I obojętnie, czy się śpi na boku,
czy na plecach, czy na brzuchu. Jest idealnie anatomicznie ułożona i się człowiek wysypia. W nocy się nie budzicie, rano wstajecie wypoczęci i zregenerowani. Macie dużo energii, dużo koncentracji, macie spokojny i higieniczny sen ze względu na to, że poduszka i pokrowiec same się dezynfekują. Ja sobie nawet na wymianę takie pokrowce kupiłam na Allegro bawełniane. Także sobie wymieniam, nie? No. Jest to materiał karbon, to oczywiście węgiel, ale dzięki temu, że ma bardzo dobrą przewodność, przede wszystkim bardzo wytrzymały i lekki, stosowany jest w kosmonautyce. Są ekskluzywne sportowe samochody za kilka milionów produkowane właśnie z karbonu. Na standardowe poduszki jest 1-2 lata gwarancji, a tu macie 10 lat gwarancji. Na wypełnienie oczywiście. Na pokrowiec jest 24 miesiące. Ale jak ja zakupiłam na Allegro, właśnie to powiedziałam, te powłoczki, bo sobie zapisałam, żeby nie zapomnieć, żeby powiedzieć. Jak się kładzie, to wtedy powietrze jest wypchnięte na zewnątrz, a jak się obracamy, to nowe powietrze jest zassane, bo to jest perforacja pionowa, więc w środku jest cyrkulacja powietrza, dlatego jest sucho, nie ma możliwości, żeby coś się tam rozwijało. I bardzo dużo ludzi, istotek, którzy sobie to zakupili, po prostu w komentarzach nam dziękują za to, żeśmy to im polecili. Bo czy dla zdrowego człowieka, a tym bardziej dla kogoś, kto już jest po kontuzji, jako jakiejkolwiek, nie tylko kontuzji, ale może mieć jakieś zmiany zwyrodnieniowe, no to jest cud, po prostu cud. Nie, to jest super, nie, super to jest, no bo... Ja bym była zadowolona, jakbym od razu miała, jakbym nie przeszła przez te całe poduszki, które musiałam zakupić. No ale wiesz, no kto to wiedział? No właśnie. Się natknął. No i wiem, też, polecać, nie? no też sceptycznie podchodziłam, jak ktoś mi powiedział, że takie coś jest, nie? Ja mówię, ty na tyle wydałam na poduszki i naraz poduszka jakaś inna, kurczę. Ale powiedziałam, jeszcze zaryzykuję. No i to mi zadziałało za pierwszym razem. Szkoda, że masz poszewkę brałem tą medyczną, co my kupili, kurde. Teraz masz pod plecami cię na tym krześle podkładasz. Taka droga poduszka medyczna w sklepie, kurde. I na tym w ogóle nie szło spać. No nie. To dopiero głowa bolała. A taka gruba, kurde, ani to się nie ugina, ani się dopasowuje, to tak, że stanął to tak, jak paralityk. Ale poważnie, my się śmiejemy, ale naprawdę to człowiek przeszedł z tymi poduszkami, to jest... Teraz jak mama siedzi przy laptopie, to się za plecy kładzie jako podpórka. No. To i zrobiła z tego podplecnik. To już wszędzie było. Żebyś wiedział. I po 4 literami jedna i tam i wiesz. Moje poduszki wszystkie koty spały na tych starych. To miał wszystko. No to mówię o tych medycznych, a o tych normalnych, no to byle gdzie wylądowały, nie? Normalne to niekiedy i po 3 miesiącach już były totalnie sflaczałe, nie? Niektóre miesiące wytrzymały, jedne pół roku wytrzymały i koniec. No, to jedną też ubieramy, to jest ino do kotów, nie? To jest przebierana i prana i no do kotów. No, resztę do takiego nieprzezroczystego worka i do śmietnika. No tak? Po wynosiu, no bo co z tym zrobisz w mieście? Ekologia. Tam jest sortowanie to do ogólnych śmieci i wszystko. No ale widzisz, nawet pierze nie zdały egzaminu u nas. Tak? A gdzie jak ci zrobiła taka kula, to kurde, rano stajesz, ucho zdeformowane, to nie wiesz co z nim zrobić. A czerwone jakby mnie mama ciągła za nie całą noc. No, ale tak naprawdę było. To nie jest śmieszne, no. Było dokładnie wszystko. To wiesz, to się fajnie było, bo się fajnie podobało, no ale co, chwilę żeś poleżał i koniec, nie? No. Twarde. A jak z tą szyją, jak wtedy ten samochód walnął do nas, to kurczę, to jak wstawałam, to jak na karuzeli w Wesołym Miasteczku. To mnie musiał dziennie tata smarować, nie? To było okropnie. A od tej pory koniec. Takie
komfort, że wszystko okej. To się cieszę, że... I no podziękować. No fajnie. Moi drodzy, jak was kogoś interesowały, to te poduszki macie zalinkowane tutaj w opisie i macie też całe zestawy. Nawet, że jak chcecie ich więcej, na przykład 2, to wtedy dostajecie jeszcze jedną tutaj za nic dodaną, za to, że jesteście naszymi widzami macie, także płacicie za 2, a jedną dostajecie. Jest też zestaw na 3 poduszki. Tam wtedy dostajecie 2 dodatkowo za to, że nas tutaj oglądacie, czyli płacicie za 3, a dostajecie 5 w sumie. I później jeszcze macie zestaw 5 poduszek, jak ich więcej potrzebujecie, macie większą rodzinę, no to wtedy dostajecie jeszcze 3, czyli płacicie za 5, a macie 8. Także te linki znajdziecie w opisie. Na pojedyncze sztuki też jest kod rabatowy, to musicie troszeczkę niżej sobie tam zeskrolować. W tym opisie tego tam też znajdziecie, na inne produkty też. I pamiętajcie przy zakupie, żeby teraz wpisywać konkurs szamanem sobie, bo możecie wziąć udział wtedy w konkursie, który tutaj teraz jest i później do 24 grudnia musicie wpisać nam tutaj jakiś komentarz, znaczy musicie, nie musicie, możecie wpisać komentarz na temat zakupionego produktu, jakąś fajną historię, co wam fajnego do głowy z tym przyjdzie, a my 24 grudnia będziemy kogoś wybierać, kto dostanie bon na 15 000 złotych do tego sklepu, gdzie sobie będzie mógł kupić, co tylko będzie chciał w tym sklepie. Także to wszystko macie w opisie, taki dziubek kliknę z prawej strony, no się opis rozwinie. I tak będą zapytania, gdzie to kupić. Tak, to już standardowo. Ja myślałem, żeby jeszcze zamieścić tak, kurde, nie wiem, w filmie numer do doradcy albo co, bo to, kurde, to jest okropnie, non stop pytania, gdzie to kupić? Wiesz co, to też nic nie pomagało, kiedyś było i tak, bo niektórzy mają tak, że tylko słuchają, ale nie patrzą znowu na ekran, nie? No ale się nie dziwić, ludzie dzisiaj są w kołowrotku, nie? Jest tyle roboty, że... Dlatego my tu siedzimy, żeby coś przynajmniej tym ludziom doradzić, przekazać, niech przepuszczają przez siebie. I co się dzieje, chcemy też powiedzieć z innej strony, żeby było wiadomo. No, nie wiem. No, Redinka tu zarywa noce, żeby nazbierać tych wiadomości. Ale ten czas tak leci, że... To jest... Ja już nie wiem, czy mam żonę, czy nie mam żonę, bo ona non-stop siedzi, a pisze na tych kartkach. No, kartki, wszystko zapisane wszędzie i tu trzeba słuchać i tłumaczenie i tam. I tak idzie bez przerwy. To mnie tak codziennie też jest, no, 2., 3., 4, niekiedy dopiero idę spać. No. Dzisiaj rana jeszcze robota do teraz, no praktycznie co już ledwie co skończył, no to już my byli ugadani, no to my to nagrywamy. No i co, skończę i dalej do roboty, znowu komentarze przerobić, film obrobić. Tak, dużo ludzi się pojawia nowych. No, trzeba jak naszym najwięcej życiu. dusz uratować, no bo co, no, to chodzą jak błędne obce. No, tak to dzisiaj, kiedy oglądałem taki na YouTubie z Ameryki, Miasto Zombie, taki miał tytuł. To chodzi i nieprzytomne, no nieprzytomne chodzą. Tak. Już tu też widać, niekiedy. No a dzisiaj przez parę dni u nas tak jadą, takie malunki. Ja pierdzielę. Tam u góry, jak popatrzysz. Strasznie, dzisiaj było strasznie rano, od rana. A to już w nocy muszą jechać i nad ranem. Bo to się już rozchodzi rano. Nie? Jeszcze ino widać resztki. To jest niemożliwe. Jak się nie będziemy oczyszczać wszyscy, no to nie wiem. Normalnie kratownica, tak. Później znowu Żeby tak. tylko. Krzyże Normalnie ofiarne też są cały kraty. To tak wczoraj u nas tutaj było, no to samo. Dzisiaj tak nie, dzisiaj spokojnie było, ale wczoraj no to chłopaki namęczyli. A wczoraj też jeździli, bo my na grzybach byli, to już by widzieli tak samo. Ale dzisiaj to jak rano wstałem, to było gdzieś koło 8, jak otworzyłem okno, popatrzyłem, że się przestraszył. Same krzyże. I później się dziwić. Jak ludzie, a to. No niestety. Nie, to tu mają
U mnie tu mają wyzwanie, bo tu już 2 hembustery stoją. I to psuje ta malownica. I no widzisz, dziury powyrywane nad nami. No my też mamy moc, że możemy słowami na to oddziaływać, nie? Ale widzisz, ile ludzi później narzeka, to, nie? Jak ci, którzy nie są jeszcze tak, to... A wyjdź gdzieś, nie? To wdycha wszystko. Co wrażliwsze osoby to poczują tą chemię, nie? Tak, jak coś urwało. Jesteś? No jestem. Ej, ale bardzo niewyraźny jesteś. O, niewyraźny? No. Nie wiem czemu. No. Rozbywasz się. Teraz lepiej? No, tak od początku w sumie, nie? To tak, no, teraz jest lepiej. Trochę lepiej, no. Dobrze. Chciałem wam dzisiaj przedstawić, bo nawet nie wiemy, co się tam dzieje u góry na Słońcu. Więc mamy znowu następną kometę, bo wtedy jak były te rozbłyski duże słoneczne, to w tym momencie przeleciała ta pierwsza kometa przez Słońce i ona jest kojarzona z tym, że właśnie, czy w czasie tego, bo w czasie tego jak przelatywała, były te rozbłyski. I teraz mamy tutaj naukowca Stefana Bernsa, przedstawia nam drugą kometę. I znowu ciekawy temat, bo tak, teraz już mówię, już jego materiał. Najświeższa wiadomość. Mamy nową, widoczną gołym okiem kometę, która pojawi się na naszym niebie ponownie w październiku. Tym razem tuż przed Halloween. Inna kometa to jest Słońce Grasser, kometa C224 S1 Atlas. Widzimy na jej orbicie wahania w bardzo bliskiej odległości, jak niedziela 28-29 października, ponieważ jest to Grasser słoneczny. Najbliższe podejście to tylko 0,008 jednostki astronomicznej, co oznacza, że może być nawet jaśniejsza niż Wenus, więc wygląda na bardzo jasną kometę. Wśród astronomów krążyły dyskusje na temat rozpadnięcia się jej, ale oto teraz faktycznie jaśnieje i gwałtownie jaśnieje, więc wygląda na to, że w październiku tego roku będziemy mieli na naszym niebie 2 komety widoczne gołym okiem. A jeśli spojrzycie na ostatnią, Shu-Chin-Shan również przeleciała między Ziemią a Słońcem podczas lawiny aktywności słonecznej. Więc będziemy także patrzeć na tę kometę tutaj i zobaczymy, jaki rodzaj aktywności plam słonecznych będziemy mieli po stronie Słońca zwróconej w stronę Ziemi. Dokładnie wtedy, gdy będzie się ona bardzo lekko zbliżać między Ziemią a Słońcem. Pojawiły się pewne obawy, że ulega rozpadowi, ponieważ jest to tylko fragment czegoś, co kiedyś było większą kometą Grassera, ale teraz, gdy szybko się rozjaśnia, wydaje się, że nadal jest aktywna i zbliża się do Słońca. Jak najbliżej. Robi to dość szybko. Teraz wiele osób jest już świadomych istnienia drugiej komety, która była na naszym nocnym niebie. Nadal możesz wyjść i ją zobaczyć o tej porze. To jest C223A3, Shu-Chin-Shan Atlas. Jednak teraz będzie się przyciemniać, bo światło księżyca jest bardzo mocne i do końca października zniknie z pola widzenia. Ale w chwili, gdy Shu-Chin-Sin zacznie znikać, nowa kometa Sun-Graser nadejdzie i zrobi to dość szybko. Nowa kometa, którą odkryto niecały miesiąc temu, to jest bardzo szybkie odkrycie, a następnie podejście do Słońca. 29 września
była jeszcze dość ciemna i miała dosyć małą jasność, ale 15 była już bardzo widoczna i wyraźna i zaczyna być widoczna bardziej. I jej ogon także. A jeśli przejdziemy do 18, zaczyna się pojawiać i bardzo, bardzo rozjaśnia się, przechodząc przez naprawdę szybkie skoki jasności. Pierwsze pomiary atlasu pod względem jasności były zrobione pod koniec września i nie była zbyt jasna. I w miarę jak zbliżała się do Słońca, to myśleliśmy, że uległa rozpadowi. Ale teraz widzimy najnowsze pomiary, gdy staje się coraz bardziej jaśniejsza. A 28-29 października będzie tak jasna jak Wenus. Kometa 28 października będzie bardzo, bardzo blisko Słońca i nie wiemy, czy przetrwa najbliższe podejście, co jest wielką niewiadomą w przypadku tej komety. Ostatnia kometa, gdy zbliżała się do Słońca, to mieliśmy lawinę rozbłysków słonecznych i burz słonecznych rzuconych w naszą stronę. Więc czy to się powtórzy? Kometa Atlas będzie znacznie bliżej Słońca niż Shu-Chin-Shan, więc będzie wyjątkowo blisko Słońca, co sprawia, że jeśli istnieje powiązanie między kometami a pogodą kosmiczną, to ta Su-Geiser może potencjalnie wywołać naprawdę potężne rozbłyski słoneczne i wyrzuty masy koronalnej, jeśli ta zależność się utrzyma. I właśnie wtedy, 28 i 29 października, na Ziemi zwróconej w stronę Słońca pojawią się poważne plamy słoneczne. Obecnie na Słońcu jest dużo czarnych plam słonecznych i w miarę jak Słońce się obraca, ten ciąg plam znajdzie się 28 października na drodze z centrum Ziemi. Można to zobaczyć na heliosejsmografię, więc byłoby to wtedy, gdy ta kometa zbliża się naprawdę blisko, 28 i 29 październik do Słońca. I cała ta grupa plam słonecznych, jeśli przeżyje, będzie w tej strefie. Wtedy będzie przepychać się dokładnie przez środek Ziemi w momencie, gdy kometa będzie zbliżać się do najbliższego perhelium przy 0,008 jednostki astronomicznej. I jeśli istnieje powiązanie między kometami, burzami słonecznymi i rozbłyskami słonecznymi, może to być bardzo, ale to bardzo aktywny okres dynamiki pogody kosmicznej dla nas tutaj na Ziemi. Oczywiście zajmie to trochę czasu w przypadku wszelkich burz słonecznych, które są wypuszczane, aby dotrzeć na Ziemię. I będzie to w samą porę na Halloween. To rozwijająca się historia. Jesteśmy w okresie maksimum aktywności słonecznej. Mieliśmy dużą aktywność słoneczną i nie wygląda na to, aby miała się wkrótce zakończyć. Więc nie zdziw się, jeśli pod koniec miesiąca rzeczywiście zauważymy taką falę aktywności słonecznej i w okolicach Halloween mogą być dość potężne burze, które mogą bardzo przypominać, co wydarzyło się w 2003 roku z wielkimi burzami Halloween. Nie ma gwarancji, że tak się stanie, ale też, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Jakie są skutki silniejszych rezonansów Schumana, które opierają się na własnym doświadczeniu i doświadczeniu innych? Rezonans Schumana jest powiązany z naszym zdrowiem i nastrojem, a kiedy rezonans Schumana jest stabilny, mamy lepsze zdrowie i nastrój. Więc to jest pozytywny wpływ poprawiający nasze zdrowie
i lepsze samopoczucie, nasz nastrój i wtedy jest dobrze. Możesz zauważyć poprawę twojego zdrowia i nastroju, co miejmy nadzieję może zrekompensować niektóre obecnie negatywne skutki powodowane przez pola elektromagnetyczne środowiskowe, takie jak G lub zwiększoną aktywność słoneczną, która może być stresująca dla organizmu, chociaż jeśli jest odpowiednio stosowana, może być również naprawdę bardzo dobra dla naszego zdrowia i naszej siły, naszej kreatywności i silniejszej intuicji. Jeśli zauważysz, że twoja intuicja jest bardzo, bardzo silna, to powie ci bardzo wyraźnie, co zrobić, co będzie dla ciebie najlepsze w twojej podróży ewolucji świadomości, a następnie posłuchaj jej, ponieważ intuicja to jedna z tych rzeczy, że im częściej będziesz się jej trzymać, tym stanie się silniejsza i łatwiej ci słuchać i ufać w twoją intuicję. Sok z gumy jagód, tak? Czasami twoja intuicja podpowie ci coś, co sprawi, że wydaje się to bez sensu, a potem 20 minut później lub godzinę później mówisz: och, teraz doskonale rozumiem. I tak się dzieje. Po prostu nie wiedziałeś, co przyniesie przyszłość, więc pomyślałeś, że to jest jakaś absurdalna rzecz, która nie ma sensu, ale jeśli faktycznie tego posłuchasz, udowodnisz, że intuicja się sprawdza. Więc im częściej ufasz swojej intuicji i otrzymujesz tę informację zwrotną, tym częściej to się dzieje. Możesz po prostu iść z tym cały czas i nie domyślać się tego drugi raz, więc silniejsza intuicja, częstsze i bardziej żywe sny, ponieważ rezonanse Schumana nakładają się na nasze fale mózgowe, w tym stanie fal mózgowych theta, i są one połączone z rzeczami głębokiego relaksu tego rodzaju, które możesz odkryć, że masz sny częściej i że są one ogólnie bardziej żywe. Mogą to być nawet świadome sny, sny z przewidywaniami, więc miej to na uwadze. I lepsze połączenie z Gają, co jest również z tym powiązane, ponieważ wierzę, że kiedy śnimy, faktycznie udajemy się do sfery astralnej i że łączymy się z tym bardziej płynnym wymiarem rzeczywistości, które może stanowić dużą część. Takie rezonanse Schumana mogą być tą energetyczną warstwą informacji, do której głównie zmierza nasza świadomość. Kiedy śnimy i która jest naszą świadomością i doświadczeniem, a Schumann je produkuje, ponieważ z powodu jej naturalnych procesów geofizycznych i dzięki energii słonecznej docierającej do Schumana powstają rezonanse, więc każde uderzenie pioruna ma skalę odpowiadającego impulsu neuronów w naszym mózgu. Jest to nadświadomość, więc silniejszą siłą połączenie z nadświadomością Gai, kiedy rezonanse Schumana są silniejsze, znowu bardziej zintegrowane ze świadomością zbiorową. Wierzę również, że rezonanse Schumana są jedną z tych warstw świadomości zbiorowej, prawdopodobnie jedną z podstawowych warstw, która jest najbliższa. Myślę, że prawdopodobnie istnieje wiele warstw zbiorowych świadomości, która jest kwantowa, ale ta jest bardzo zbliżona do naszej obecnej rzeczywistości 3D. Jest to bardziej 5D. Można powiedzieć, że rezonanse Schumana, kiedy są silniejsze, łatwiej jest wykorzystać tę świadomość zbiorową, którą również jest
która również jest zgodna z silniejszą intuicją i rodzajem łączenia się z innymi ludźmi. Są łatwiejsze, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem świadomości zbiorowej. Piorun uderza ogólnie w globalny obwód elektryczny. To kolejna rzecz, kiedy są zbytnio częste momenty synchroniczne z innymi. Zresztą to widać. Jak coś pomyślę i to bardzo często, to mąż to mówi głośno. Ja o tym myślę, on to mówi. Na przykład myślę o kimś, ach, zadzwonię, a ten już ktoś dzwoni. Albo obydwa dzwonimy naraz. No takie synchroniczne właśnie rzeczy to się zdarzają ludziom. Tak to właśnie działa. Sami się możemy o tym przekonać. Zazwyczaj mamy je częściej, gdy rezonanse Schumana są silniejsze. Więc jedną z czasowych zmian, na które może zwrócić uwagę. Jeśli jesteś na półkuli północnej, ponieważ rezonanse Schumana będą silniejsze na tej półkuli w miesiącach letnich, a jeśli jesteś na półkuli południowej, to będą silniejsze w miesiącach zimowych. To chciałam przedstawić, ale teraz jeszcze ciekawostki. Proszę wejść. Ciekawostki. No, ciekawostki. Ale twoje konto wlazło. Muszę poskarżyć. Uważaj, kupując banany. Jesteśmy pewni, że zauważyłeś naklejki na bananach przynajmniej raz w życiu. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co one oznaczają? Już nie mówię, jak mają te dziwne znaczki, między innymi jak tam jest taka żabka. Ale też i inne są jeszcze naklejki. Jeśli mają 4-cyfrowy kod zaczynający się od cyfry 3 lub 4, oznacza to, że produkt został wyhodowany zgodnie z zasadą intensywnego rolnictwa, co wiąże się również z użyciem nawozów i pestycydów. Jeśli produkt ma 5-cyfrowy kod zaczynający się od cyfry 9, oznacza to, że produkt został wyhodowany w sposób konwencjonalny, tak jak robiono to przez tysiące lat. Metodę tę nazywa się obecnie organiczną, innymi słowy bez użycia pestycydów i nawozów. Jeśli produkt ma 5-cyfrowy kod zaczynający się od cyfry 8, oznacza to, że produkt jest modyfikowany genetycznie, potocznie nazywany GMO. I tu macie na tych taką żabkę. No. Także to są ciekawostki, jakby to nazwać, bajeczkowe, tak? Z kanału telegramowego Polska Ameryka. Dlaczego mnisi wolą gorącą wodę rano? Według nauk wschodu kluczem do wiecznej młodości jest picie gorącej wody rano, ale nie wrzącej ani letniej, a konkretnie wody o temperaturze od 40 do 45 stopni. Ważne jest, aby unikać zimnej wody lub napojów z lodem. Regularne poranne spożywanie gorącej wody pobudza metabolizm, oczyszcza krew i aktywuje procesy detoksykacji przez skórę, nerki i układ limfatyczny. Wspomaga również lepszy przepływ żółci, dzięki czemu organizm budzi się płynnie, a układ trawienny jest aktywowany bez stresu lub przeciążenia. Regularne wykonywanie tej prostej porannej rutyny zaowocuje czystą skórą, mniejszym tłustym połyskiem i trądzikiem, a także stopniową utratą wagi i stabilizacją ciśnienia krwi. I jeszcze tu jest też ciekawe. Częstotliwość, teraz mogę to źle przeczytać, rifa.
1150 Hz. Dźwięk ten może zabić pasożyty. Royal Reef odkrył, że to częstotliwość może zniszczyć pasożyty na poziomie komórkowym. Od Secrets of Civilization. I teraz jedno jest takie ważne, my to też zaczynamy robić, no to trzeba pilnować tego, no bo właśnie raz się zrobi, później już nie. Ćwiczenie drenażu limfatycznego jest skuteczną metodą zapobiegania zakrzepowemu zapaleniu żył, zawałowi mięśnia sercowego i udarowi mózgu. Ale także jest dobrze, jak ktoś ma cukrzycę, bo to też obniża. To też jest ciekawe. Stań prosto, złącz stopy, unieś pięty na od 3 do 5 cm od podłogi, a następnie gwałtownie opuść się. W wyniku powstałego drżenia zastawki żylne otrzymują dodatkowy impuls, aby wypchnąć krew w górę. Te zastawki, co mamy w łydkach przede wszystkim, nie? To wszystko wypycha. Zrób 30 takich wzlotów i upadków 5 razy dziennie, a nie będziesz myśleć o chorobach. Wykonuj ćwiczenie powoli. Jedno potrząśnięcie na sekundę. I też to jest od Secret of Civilization z kanału. Mama mnie dzisiaj terroryzowała, wiesz? Ale no, chodź tu, ćwicz, ja będę liczyć. Ćwicz, trzymaj się tu tego krzesła i dźwigaj się, ja będę liczyć. Musiałem to 30 zrobić, kurde, a mnie już łydki bolały, kurde. Ale to jest dobre. To jest, to nawet zastępuje ten marsz. Bo jak mamy takie na niebie takie coś fajne, nie? No to żeby tego nie wdychać, jak jesteśmy w domu i tak to się dostanie, to wiadomo, jak się okno otwiera. No to jest, zastępuje, bo to tak jakbyś chodził w sumie. I no to trzeba 5 razy po 30 razy zrobić, nie? No, coś podobnego, no. Tak jak masz małą trampolina w domu, to też... O właśnie. To właśnie, dokładnie. No jak ktoś traci równowagę albo coś, to może sobie się przytrzymać poręczy krzesła. I no nie, że się opiera całą siłą, tylko się przytrzyma i na tych poduszkach stanie i pięta z powrotem, nie? No. Z tego te małe trampoliny mają taką jakby kierownicę, że się można przytrzymać. No tak, właśnie. Widziałam to. Właśnie i to się wszystko, patrz, jak to jest komunikacja, bo cały czas i też myślę o tym trampolinie, ale na razie to robimy, ale taka komunikacja międzyludzka, jak to wszystko działa. I z takimi ludźmi właśnie to jest inna rozmowa, jak z takimi, jak jeszcze nie są na tym poziomie, przypuśćmy, niż to, co wiemy. My chcemy sobie to przekazać nawzajem i niekiedy to szczytujemy. Już co ten powie, my już to wiemy, co zaraz powie. No bo tak to działa w tej chwili. No. Trampolina w domu, a sąsiadka przychodzi, a co pani tu szuka u mnie na tapczanie? Zarwało. Ale tak się odbiła aż po co sufit, a nazad, no to kurde dziura w podłodze. I jeszcze jedną bajeczkę z kanału Nessara Gessara Expose telegramowego. Sztuczny słodzik o nazwie aspartam jest w rzeczywistości lekiem na mózg, który pobudza go, sprawiając, że myślisz, że spożywane jedzenie smakuje słodko. Aspartam rozkłada się na substancje trujące w temperaturze 86 stopni, na kwas asparaginowy 40% i na fenoloalaninę 50% i metanol 10%. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że syndrom pieczenia w ustach, którego doświadczyli żołnierze biorący udział w operacji Pustynna Burza, był w rzeczywistości zatruciem metanolem pochodzącym z pitej przez nich w dużych ilościach tego brązowego napoju Light. No nie mogę tu powiedzieć, nie? No. Po wystawieniu na działanie pustynnych temperatur. Aspartam 10%, metanol
pojawia się w organizmie szybko i jest tym samym alkoholem, o którym prawdopodobnie ostrzegała cię matka, że może cię oślepić. Wielu alkoholików z biedy miało problemy z tą tanią, ale zabójczą formą alkoholu. Aspartam, 40% kwas asparaginowy, jest ekscytocyną w mózgu, która pobudza neurony do śmierci, to znaczy zabija komórki mózgowe i powoduje uszkodzenia nerwów oraz wywołuje migreny. Takie cuda. Jest to teraz wszystko odkrywane, tak? No, o aspartamie to już dawno temu, że ostrzegał w jednym filmie kiedyś tam, ale no, jego jest wszędzie pełno jeszcze, to jest ten problem. Tak jest. A jak nie ma tego, to zamieniają na askulefan K. Co też wcale nie jest dużo lepszy. Dobrze, w następnym odcinku jeszcze wam coś przeczytam, ale teraz to już na teraz wszystko, tak? No to będzie takie, co może być. Żebyśmy byli przygotowani. Dobra. No to będzie ciekawie w następnym odcinku. O, ciekawie. To dziękuję wam za poświęcony czas. My to również nasza wdzięczność w twojej strony, na twoją stronę i ze strony naszych widzów, twoich widzów. Tak. Naszej godzinki całej. Wdzięczność wam wszystkim. I łączmy się tak, przede wszystkim, łączmy się. Pomagajmy sobie jeden drugiemu. To nie jest tak, że jeden powie, a co mnie obchodzi drugi. Nie, nie. Ja wiem, że teraz w tej chwili to wygląda tak, gdzie indziej, może inaczej, ale tylko dzień dobry i do widzenia, bo jak ktoś by takie coś powiedział, to by powiedzieli jemu ma, no bo tak to wygląda, jakbyś coś powiedział. Ale przyjdzie ten moment, nie wiadomo jak to będzie wyglądało, bo w tej chwili ma być jakieś wydarzenie bliskie śmierci. My nie wiemy, jakie to będzie. Prawdopodobnie to ma być taki super rozbłysk, gdzie ludzie dostają tę świadomość i no może dostaną, nie wiem, co będzie, czego nikt z nas nie wie. No. Przypuszczalnie tak jest. Będzie ciekawie, jak zawsze. No. Teraz szczególnie jest ciekawy okres. Październik, listopad. Wiemy, nie? Czemu? Jak to się mówiło, obyś żył w ciekawych czasach, no tak. To żyjemy. No, w kotle wrze. Jest polowanie na czarownicę, nie? Wszystko jest. Tak. Toplimy się do średniowiecza, jednym słowem. No. I to jest wszystko możliwe. Bo popatrz, jakby taki rozbłysk był i te burze słoneczne, to może siąść wszystko. Cała elektronika, wszystko. Trzeba się z tego... A i może być cyberatak, nie wiadomo. Ach, kiedyś palili książki na stosach, dzisiaj kasują filmy i posty. Co się zmieniło? Nic. No, na Kubie już jest, nie ma. Nie ma prądu, nie ma nic. Jest. Niestety, blackout. O, wyjąłeś mi to z ust, ale dosłownie. Dosłownie. A o tym ostrzegają już od dłuższego czasu, szczególnie w Niemczech, z tego co widziałem. Już wiele razy o tym ostrzegali tam. Ale to może i stopniowo, a może i globalnie, także my nie wiemy, my przypuszczamy, ale... Bardzo często widziałem, że nawet z oficjalnych źródeł puszczali informacje, żeby byli ludzie na to przygotowani, a u nas cisza. No my tam się przygotowujemy, tak? No tak, ale u nas w mediach cisza o tym. A w mediach. To jest temat rzeka, dobra. A tam w mediach puścili, wyobraź sobie, że puścili. Te media tu gadają już o tym 3. rok chyba, po kolei. Ludzie, przygotujcie się. Ale ludzie nie wierzą. A, bo już to mówicie tyle lat. No ale dobra, już teraz doszło do takiego punktu, mi się wydaje, kulminacyjnego. Zobaczymy, nie?
Dobrze. To do następnego odcinku. Do następnego. Kochamy was. Trzymajcie się. Hej. A.